Co powiecie na ciasto WZ, które zrobimy w wersji niskowęglowodanowej? Idealne połączenie ciemnego ciasta z kremowym nadzieniem i czekoladą na samej górze. Taki jeden spory kawałek, który teraz widzicie, ma tylko około 2 gramów węglowodanów netto. Całość zaczynamy od uruchomienia piekarnika i nastawienia temperatury 180 stopni Celsjusza, opcja grzania góra-dół. Ciemne ciasto przygotujemy w jednym naczyniu. Potrzebujemy 3 całych jajek, mąki kokosowej, erytrytolu lub innego słodzika. Ja dodałam 2 łyżki, ale to zależy, jak słodkie ciasto lubicie. Dalej czas na ciemne kakao bez dodatku cukru, łyżeczkę proszku do pieczenia, trochę soli i aromat waniliowy lub śmietankowy. Zaczynamy mieszać i dodajemy tłuszcz. Może to być rozpuszczone masło klarowane lub olej kokosowy. Ciasto będzie gęstnieć, gdyż mąka kokosowa wchłania wilgoć. Dodajemy stopniowo trochę wody, aby uzyskać lejące ciasto. Jej ilość zależy od chłonności Waszej mąki, więc może to być 50, a nawet i 100 ml wody. Gdy ciasto ma taką konsystencję, jest już gotowe. Będziemy je piec w prostokątnej formie, moja akurat jest z Ikei. Wykładam ją wilgotnym papierem do pieczenia i przekładam przed chwilą przygotowane ciasto. Wyrównuję wierzch i wstawiam do piekarnika na około 30-35 minut, 180 stopni Celsjusza i piekę do tak zwanego suchego patyczka. Upieczone ciasto studzam na kratce. Gdy będzie już całkowicie zimne, kroję je na pół. Jak widać, w środku bardzo ładnie się upiekło. Teraz czas na krem. Zaczynamy od zalania łyżeczki żelatyny wodą. Będzie to około 50 ml. Mieszamy przez chwilę i odstawiamy do czasu, aż żelatyna napęcznieje. W tym czasie łączymy większej misie serek śmietankowy, taki jak na sernik, słodką śmietankę i trochę erytrytolu w pudrze. Miksujemy przez chwilę, aż masa będzie puszysta. Możecie również przygotować krem do tego ciasta w wersji bezmlecznej, używając kremu kokosowego. Pod koniec ubijania dodaję przygotowaną wcześniej żelatynę. Dzięki temu krem uzyska odpowiednią konsystencję po schłodzeniu. Przechodzimy do złożenia ciasta. Spód umieszczam w formie i wykładam przygotowany przed chwilą krem. Wyrównuję całość i przykrywam drugim kawałkiem ciasta. Tak przygotowane ciasto wkładam do lodówki na minimum 2 godziny, aby krem się dobrze zsiadł. Na końcu została nam jeszcze do przygotowania polewa. W garnuszku rozpuszczam trochę gorzkiej czekolady z olejem kokosowym. Chłodne ciasto po wyjęciu z formy tak wygląda. Odcinam nierówne brzegi i na końcu dekoruję polewą. Dzięki temu, że ciasto jest chłodne, polewa będzie dosyć szybko zastygać. Gotowe ciasto kroimy. U mnie są to 4 spore kawałki. Każdy kawałek ma tylko 2 gramy węglowodanów netto. Zapraszam Was do wypróbowania przepisu oraz na kolejną moją propozycję. Zrobimy tym razem cynamonowiec.